Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o tym, co niepokoi nas od kilku dni bardzo, chociaż tak naprawdę nasze bezpieczeństwo niepokoi nas od bardzo dawna, ale o tym, jak bronić polskiego nieba, jak bronić się przed atakami dronowymi, jak budować naszą odporność. Dziękuję wszystkim patronom. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne. Zachęcam Państwa do dołączenia do grona tych wspaniałych ludzi, którzy wspierają Układ Otwarty. Możecie to zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl. Link znajdziecie do tego profilu pod nagraniem. A teraz zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Radosław Piesiewicz, współtwórca firmy Advanced Protection Systems, która zajmuje się właśnie tworzeniem obrony przeciwdronowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dzisiaj jako Polska, na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o obronę przeciwdronową? No, wiem, że jesteśmy się w stanie obronić, jak przyleci ich 20, czy może i 40, i 60, ale jak przyleci ich 600, to jak będzie? No tutaj trzeba powiedzieć, że od wielu lat ogólnie obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa jest w Polsce rozwijana. Te prace są kontynuowane od bardzo długiego czasu, już od poprzedniego rządu są kontynuowane naturalnie też teraz. I tutaj mówimy o systemach Wisła, Narew, Pilica. I teraz te piętra, które są niezbędne, żeby chronić się skutecznie przeciwko pociskom manewrującym, przeciwko samolotom, myśliwcom, bombowcom, no muszą być uzupełnione o parasol antydronowy i tutaj prace trwają. Trwają, ale mówiąc szczerze, jesteśmy chyba na ultra wstępnym etapie. Znaczy może nie ultra wstępnym, natomiast patrząc na to, że ta technologia dronów, taktyka użycia dronów i intensywność ich użycia ogólnie bardzo, bardzo mocno wzrosła przez ostatnie 3 lata. To już jest 4. rok wojny i ta wojna na Ukrainie pokazała, co za pomocą dronów można zrobić, jak one definiują pole walki na poziomie taktycznym, w jakich ogromnych ilościach są używane, czy to na linii frontu, czy też do ataków niestety na obiekty cywilne. No przecież teraz to setki dronów są codziennie praktycznie wysyłane przez Rosję. Możliwości produkcyjne Rosji też ogromnie wzrosły od początku wojny i sama technika i technologia dronów ogromnie ewoluowała, także no, trzeba systemy antydronowe wdrażać, trzeba je wdrażać w bardzo dużych ilościach i trzeba wdrażać takie, które będą odpowiadały aktualnym zagrożeniom. Odnieśmy się jeszcze do tego, co się zdarzyło tydzień temu, czyli ataku, bo to był atak na Polskę, 19 dronów i wybuchła duża dyskusja na temat tego, czy używaliśmy właściwych środków. Nie? Ja uważam, że użyliśmy właściwych, bo nic się nie stało na końcu. No ale pytałem w tym sensie właściwych, no, że skutecznych, ale padają poważne argumenty, że użyliśmy środków, których powinno się użyć do znacznie cięższych, trudniejszych zadań, a można to było zrobić znacznie tańszymi narzędziami. Czy pan się z tym zgadza? Znaczy tak, to trzeba powiedzieć, państwo, struktury, służby i przede wszystkim siły zbrojne zareagowały w sposób właściwy i na tą chwilę, na tamtą chwilę adekwatny. To znaczy użyto takich środków, jakimi dysponowano i użyto ich oczywiście w sposób doraźny, ale skuteczny, no bo koniec końców drony nie uderzyły w żadne obiekty infrastruktury krytycznej, czy w żadne obiekty wojskowe, też nikt nie zginął. Także pod tym kątem jak najbardziej tak. Natomiast patrząc na to, na proces długofalowy, no to oczywiście i na ekonomię pola walki, na to, czy w długim okresie czasu można by taki wysiłek utrzymać, no bo
godzina pracy myśliwca taktycznego, nie mówiąc już o rakietach powietrze-powietrze, czy tam pociskach, które były używane, no to są ogromne pieniądze i w długim okresie czasu na pewno ta ekonomia tutaj wyglądałaby bardzo niedobrze. Żeby taki wysiłek obronny utrzymać w długiej perspektywie czasu, no to trzeba stawiać na systemy, które zapewniają koszt-efekt, którymi powinno się nasycić przestrzeń, czy ten pas wzdłuż granicy w sposób bardzo duży, no tak, żeby zwalczać skutecznie drony, ale z drugiej strony nie ponosić kosztów nadmiernych, no po to, żeby można było te zasoby wykorzystywać przez długi okres czasu. Gdyby tych dronów w zeszłym tygodniu było nie 19, tylko 590, pańskim zdaniem byliśmy, symbolicznie, tak? Dużo większa liczba, bylibyśmy w stanie się obronić? Znaczy problem byłby zdecydowanie większy, to jest oczywista sprawa, no bo byłoby dronów wtedy o rząd wielkości więcej, także dochodziłoby do przesycenia gdzieś tam tej obrony przeciwlotniczej czy zastosowanych środków. Na pewno problem byłby większy niż był. Jasne. Zanim porozmawiamy o tym, co będzie głównym tematem naszej rozmowy, co powinniśmy zrobić, żeby być odporni, to porozmawiajmy o tym, co się dzieje teraz na Ukrainie. Znaczy, jak ten wątek obrony przeciwdronowej. Sam bywałem wielokrotnie i to widać i słychać, prawda, jak nieprawdopodobne ilości tych dronów ruskich atakują Ukrainę. No i Ukraińcy, ponosząc oczywiście bardzo duże koszty i straty, ale jednak się bardzo, bardzo dobrze bronią. Jak tam wygląda, jak ewaluowała to obrona przeciwlotnicza? Bo ja też przeciwdronowa. No ja widziałem w paru miejscach, bo zresztą dostarczałem samochodów, gdzie oni po prostu strzelają z karabinów do tych. Wcześniej ktoś je namierza, tak? A potem efektorem jest ten karabin, który stoi często na takim pick-upie. Ale rozumiem, że to się pewnie zmienia. Proszę opowiedzieć, jak tam wyglądają te systemy i jak to ewoluowało w tak krótkim czasie. No dokładnie, bo czas jest bardzo krótki, to jest 4. rok wojny i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że na początku... W ogóle nie było tego. Tak, drony były w zasadzie stosowane tylko obserwacyjne i dość duże uderzeniowe, takie jak Bayraktar. W tym momencie Bayraktary w ogóle tam nie funkcjonują, no bo nie mają prawa funkcjonować z uwagi na swoją wielkość i na to, że są podatne na typowe systemy obrony przeciwlotniczej. Od tego czasu drony, którymi nasycono pole walki, ogromnie się zmieniły i to jest na kilku płaszczyznach. Używa się w tym momencie przecież dronów FPV. Drony FPV są wyposażane w głowice, w ładunki wybuchowe. Używa się dronów typu Baba Jaga, takich kopterów, pod które podwieszane są jakieś ładunki wybuchowe. Podwieszane są ładunki wybuchowe pod typowe drony komercyjne. Następnie typowe drony komercyjne małe, takie jak chociażby DJI czy pokrewne, używa się do tego, żeby prowadzić lokalną obserwację, naprowadzać czy tam penetrować, monitorować pole walki, które jest tu i teraz i w ten sposób monitorując ruchy wroga, pomagać własnym siłom przetrwać czy przeprowadzać ataki. Następnie korzysta się z dronów obserwacyjnych, które operują na dużo wyższych pułapach, na kilku kilometrach, jak chociażby Orłan czy Zala. I one służą do tego, żeby naprowadzać ogień artylerii, żeby wskazywać cele dla pocisków rakietowych, już w jakimś szerszym zakresie. I korzysta się oczywiście z szachedów teraz na masową skalę, bo możliwości produkcyjne Rosji są bardzo duże i rosną cały czas. Oni przecież swój przemysł czy swoją gospodarkę przestawili zupełnie na tryb wojenny i tych możliwości produkcyjnych mają naprawdę bardzo dużo. Szachedów używa się do ataków głównie na obiekty cywilne, na obiekty infrastruktury krytycznej, na elektrownie, na tego typu rzeczy. Jak przeciwdziałają temu Ukraińcy i jak rozbudowywano ten system, bo tam nie wiem akurat czy w obronie przeciwdronowej, ale generalnie na tej wojnie, coś co mnie fascynowało i budziło ogromny szacunek, to było bardzo szybko ogromne zaangażowanie prywatnych firm w tę wojnę, które początkowo wolontarystycznie, podejrzewam, że teraz już mają kontrakty tak, z państwem, ale one są bardzo silnie w ten proces zaangażowane. Ukraińcy bardzo szybko zrozumieli, że muszą radzić sobie skutecznie z dronami i tutaj wysiłek faktycznie społeczny, gospodarczy oraz państwowy
państwowy, czyli na tych różnych płaszczyznach jest ogromny i nasycenie systemami przeciwdronowymi różnego rzędu, zaczynając od fizycznych, a kończąc na złożonych systemach OPL-ki, które radzą sobie z dużymi dronami, jest dość duże, chociaż trzeba powiedzieć nadal mocno niewystarczające z uwagi na intensywność użycia ataków dronowych, intensywność użycia dronów, bo tam są tysiące sztuk dziennie. Tysiące sztuk dziennie są używane na polu walki, od tych małych, aż kończąc na setkach szachedów, które atakują. Więc tam z sytuacją, gdzie dochodzi do przesycenia obrony przeciwdronowej, przeciwlotniczej, dochodzi non-stop i to jest codziennie, także tam te zasoby do walki z dronami trzeba na bieżąco uzupełniać. I tutaj można powiedzieć o tym, jak to wygląda teraz. No, I jak to się też, proszę powiedzieć, jak tak. to się rozwijało, bo ja pamiętam jeszcze, nie wiem, kilka miesięcy temu chyba, jak tam byłem i widziałem te jeżdżące samochody, najczęściej prywatne, nie wyglądające na militarne, chociaż 100% z nich pewnie było używane przez wojsko. Wiele z nich miało na dachach najrozmaitsze, różne dziwnie wyglądające urządzenia, które wiem, że nas właśnie były urządzeniami chroniącymi przed namierzaniem przez drony. No tak. Tutaj mówimy o dwóch typach urządzeń. Mówimy tak naprawdę o systemach, które wykrywają transmisję sygnałów radiowych, jeśli takowa istnieje. Mówimy o systemach, które wykrywają transmisję analogowego sygnału wideo z dronów. To niektóre drony, w szczególności FPV, używają analogowej transmisji sygnału wideo. Jeśli to się przychwyci, to widać normalnie, co ten dron w danym momencie widzi, czyli ktoś, kto zna teren, absolutnie widzi na co, gdzie, w jakim miejscu znajduje się taki dron i czy własny obiekt, czy powiedzmy pojazd, czy miejsce, w którym się znajduje, nie jest już wybranym celem ataku. Nie, one też, rozumiem, zakłócają falę, jeśli są w stanie To zakłócać, chciałem bo nie przejść każde. do drugiego punktu, bo z jednej strony trzeba najpierw mieć świadomość tego, czy takie drony funkcjonują i na przykład na pojazdach, czy doraźnie używają Ukraińcy systemów do wykrywania sygnałów radiowych oraz do przychwytywania transmisji analogowego sygnału wideo. Natomiast do radzenia sobie z takimi systemami, no to dwojako. To są przede wszystkim zagłuszarki, jamery i o ile można zagłuszyć sygnał radiowy, no to one wtedy będą miały dość wysoką skuteczność. Jeśli pojazd nie jest wyposażony w zagłuszarkę, no to z reguły jednego dnia nie przeżywa czy nie przetrwa na polu bitwy. Oczywiście osoby, które są w tym pojeździe, ich życie czy zdrowie jest absolutnie narażone na tego typu ataki. Aż te, które są w strefie zero. Nie? Te, No tak, i blisko strefy zero. W tym momencie to już w grube kilometry wchodzi od strefy styczności, także tam trzeba się chronić, tam każdy pojazd, praktycznie każda drużyna żołnierzy musi być chroniona. No i czego jeszcze Ukraińcy używają? No, używają oczywiście do tej obrony własnej, chociażby jako taka ostatnia linia obrony, no to strzelają do dronów z tego, co mają. Tutaj powiedzmy strzelby gładkolufowe na odpowiednie pociski, one sobie jakoś tam mogą radzić z tymi dronami. Lepiej mieć coś takiego niż nic. Oczywiście można próbować strzelać z karabinka, którym się dysponuje, ale trafienie w drona z karabinka AK czy pokrewnego, no jest niezmiernie trudne. Tutaj nawet jeśli ktoś był w wojskach specjalnych i naprawdę jest dobrym strzelcem, wytrawnym, no to raczej w takiego drona szybko się poruszającego, dynamicznie się poruszającego, po prostu nie trafi. To pewnie się to też bardzo zmienia, bo ja pamiętam też sytuację, nie wiem, sprzed 1,5 roku, kiedy rozmawiałem z żołnierzami, którzy zestrzeliwali, to było pod Odessą, ja wtedy nocowałem w Odessie i potem rozmawiałem następnego dnia z nimi, jak oni właśnie mówili mi, że to był największy atak wtedy największy, to było tam tak. kilkadziesiąt dronów. Dzisiaj to już są większe często te ataki, ale wszystkie, albo prawie wszystkie zestrzeli właśnie z karabinów. Ale nie z karabinków. To nie były takie karabinki typu AK, którymi dysponują żołnierze, tylko to były grupy specjalne, to mieli karabiny maszynowe montowane na pojazdach. Tak. Takich grup było bardzo dużo i jest bardzo dużo i takie grupy polują na drony. Wtedy jeszcze w tamtym okresie szachedy latały na pułapie dość niskim i z takich karabinów maszynowych można było do nich w miarę skutecznie strzelać, o ile się je skutecznie wcześniej namierzyło, no bo trzeba było mieć świadomość tego, gdzie one funkcjonują. W tym momencie szachedy operują na dużo wyższych pułapach i zestrzelenie z takiego karabinu maszynowego jest niezmiernie trudne, bo po prostu nie ma zasięgu odpowiedniego. Rozumiem, że to jest ciągły wyścig zbrojeń między dwiema stronami, między tymi, którzy przygotowują coraz bardziej wyrafinowane drony i tymi, którzy się albo produkują też swoje i systemy antydronowe. Czy to jest tak, że
Czy to jest tak jak, nie wiem, z cyberprzestępcami, że cyberprzestępcy zawsze są przed tymi, którzy się bronią, no bo są bardziej ofensywni. I Znaczy ten wyścig wygrywają zbrojeń w tym jest, wyścigu. wyścig zbrojeń tutaj jest i tutaj obie strony działają z ogromną intensywnością, są duże nakłady pracy i środków na to przeznaczanych, no bo z dronami trzeba walczyć. Trzeba sobie powiedzieć, jeśli się skutecznie z dronami nie walczy, no to niestety wszystkie pojazdy, które operują, czy to pancerne, czy przewożące po prostu żołnierzy, są absolutnie narażone i nie przetrwają. Nie tylko pojazdy, artyleria lufowa również też jest narażona i też nie przetrwa. Systemy OPL, które funkcjonują trochę bardziej w głębi, też są narażone i też nie przetrwają. Lotniska przecież widzieliśmy nieraz, kiedy jakiś dron obserwacyjny sobie krążył nad lotniskiem, które znajdowało się relatywnie blisko strefy prowadzenia działań, wskazywał cel i wtedy, jeśli to był tak wartościowy cel, no to potrafił tam balistyk spaść. Także i zniszczyć rzeczy, które się na lotnisku, czy tam obiekty, które się na lotnisku znajdowały. Także walka z dronami jest niezbędna, musi mieć miejsce po to, żeby chronić życie indywidualnego żołnierza, po to, żeby bronić pojazdy, po to, żeby chronić większe obiekty infrastruktury krytycznej wojskowej, chociażby lotniska, czy jakieś bazy logistyczne, czy punkty dowodzenia, no po to, żeby w ogóle móc prowadzić w jakikolwiek skuteczny sposób obronę, czy też działania ofensywne. Tutaj w tym momencie bez działania antydronowego, skutecznego działania antydronowego nie można funkcjonować. No też po to, żeby chronić miasta. Tak? Te wielkie miasta jak Charków jest pod nieustannym atakiem. Charków, Kijów, drony atakują wszystkie miasta, łącznie z Lwowem, także one operują w zasadzie na całej Ukrainie i to, co powiedziałem wcześniej, Rosjanie skutecznie przestawili wajchę w swojej gospodarce, przestawili całą swoją gospodarkę na tryb wojenny i naprawdę produkują ogromne ilości szachedów i innych dronów, nasycają tym pole walki, niestety również atakują cele cywilne, giną ludzie, są niszczone obiekty, budowle cywilne, to dzieje się na naszych oczach. Tak, i to się niesamowicie zmieniło w ciągu tych 2 lat nawet już. Niesamowicie, dynamicznie i to pokazuje też, jak ważne jest utrzymanie, zapewnienie własnej bazy produkcyjnej. Bo jeśli nie dysponuje się własną bazą produkcyjną, no to niestety takiego wysiłku wojennego nie można w długim okresie utrzymać skutecznie. To do tego dojdziemy. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące Ukrainy, znaczy tych doświadczeń, tak? Czy to jest tak, że te drony, które lecą, po prostu zawsze będą dużo tańsze od tej maszyny po drugiej stronie, która ma je zestrzeliwać? Niekoniecznie. Niekoniecznie one będą dużo tańsze od tej maszyny, która ma je zestrzeliwać, no bo jeśli będziemy faktycznie strzelać, nie wiem, próbować strzelać z Patriotów, czy z Kamów, czy z innych tego typu systemów do dronów, które umówmy się, nie są jakieś specjalnie duże, wolno się poruszają, a przede wszystkim mało kosztują, no to tutaj koszt czy koszty, jakie będziemy ponosić, będą absolutnie niewspółmierne do efektu. Efekt będzie niewielki, a koszty będą ogromne, wtedy tego w długim okresie nie da się utrzymać. Natomiast non-stop rozwijane są skuteczne i nie aż tak drogie systemy walki z dronami. Od detekcji aż do neutralizacji. I tutaj o detekcji, no to Ukraińcy stosują kilka metod. Przede wszystkim rozwinęli system akustyczny, także naszpikowali przestrzeń tanimi mikrofonami, które stanowią taki, można by powiedzieć, kobierzec akustyczny, które dają jakieś tam wczesne wykrywanie i wskazanie zgrubne wskazanie na kierunek, z jakiego poruszają się drony i to u nich bardzo fajnie funkcjonuje. Następnie używają radarów do tego, żeby już później takie pojedyncze szachedy skutecznie, precyzyjnie namierzać, po to, żeby po namierzeniu takiego szacheda, po to, żeby móc użyć różnych środków, które takiego szacheda zniszczą. Na przykład stosują coraz w większym stopniu drony interceptory. Tanie drony interceptory. Czyli drony, które przechwytują. Tak jest, które fizycznie uderzają w takiego szacheda, czy w innego drona, na przykład drona obserwacyjnego i w sposób kinetyczny, czy mogą też przynosić jakiś tam ładunek wybuchowy, po prostu neutralizują go, niszczą go. Jakie lekcje my powinniśmy teraz wyciągnąć z tego, bo już wiemy, że to nie jest tylko teoretyczna możliwość, tylko właśnie się przekonaliśmy, że bardzo, bardzo praktyczna. Jakie są główne wnioski z doświadczeń ukraińskich dla nas dziś? Znaczy wniosków jest kilka, bo co trzeba robić? Trzeba budować parasol antydronowy, trzeba zabezpieczyć
całą granicę, po to, żeby te drony tutaj nie wlatywały, oraz trzeba zabezpieczać wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej, zarówno cywilnej, jak i wojskowej. Mówimy tutaj o rafineriach, mówimy tutaj o elektrowniach, głównych punktach zasilania, portach, ale mówimy też o bazach logistycznych, składach materiałowych, czy lotniskach wojskowych. Te wszystkie rzeczy trzeba zabezpieczać, bo Przed widać... dronami. Absolutnie, przed dronami, bo Tych miejsc jest przecież masa. jest masa, ale jak się... nie zdajemy sprawy, jak tak przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy, ile Tak, takich przeciętny rzeczy krytycznych jest w naszych okolicach. Przeciętny człowiek może sobie nie zdawać sprawy, natomiast absolutnie tych punktów do ochrony, no i sama rozciągłość granicy jest absolutnie bardzo dużo i to koniecznie trzeba zrobić, bo jeśli się tego nie zrobi, to bardzo szybko, w ciągu tak naprawdę pewnie jednego dnia, większość obiektów zostanie zniszczona i to wcale nie będą najpierw atakować rakietami, czy tam powiedzmy wlatywać lotnictwem, bo ono sobie będzie operowało później. Najpierw tymi małymi, tanimi dronami będą starali się zniszczyć obiekty istotne, będą starali się porazić też te wyższe piętra obrony przeciwlotniczej, chociażby system Narew, czy elementy systemu Wisła, jak Patriot, a w Narwi no to Kamy są. Tam wystarczy porazić radar małym dronem i cała bateria będzie wyłączona, tak? Także najpierw do czego dojdzie? No to dojdzie do na pewno dużego ataku dronowego, dopiero później inne rzeczy będą sobie funkcjonowały. Także chronić się absolutnie trzeba, bronić się absolutnie trzeba. To oznacza, trzeba nasycać systemami antydronowymi odpowiedniej klasy, o odpowiednim działaniu, sprawdzonymi, przestrzeń, w której tutaj operujemy, czyli chronić granice i chronić obiekty szeroko pojętej infrastruktury krytycznej, zarówno cywilnej, jak i militarnej. A drugi wniosek, bo tutaj chciałem powiedzieć jeszcze o drugim wniosku, to co zaznaczyłem wcześniej, tu absolutnie krytyczny jest rozwój własnej bazy technologicznej i własnej bazy wytwórczej. On jest krytyczny dla długoterminowego przetrwania państwa jako takiego. Mhm. No właśnie, bo czy jesteśmy w stanie jakby utrzymać to tempo w tym wyścigu modernizacji, w tym wyścigu zbrojeń? No bo jak dzisiaj, ja przepraszam, jestem laikiem, ale sobie staram to wyobrazić, tak? Produkujecie systemy A. I teraz one są odpowiedzią na to, co jest dzisiaj, ale nie są odpowiedzią na to, co będzie pojutrze, prawda? Bo Ruscy wymyślą pojutrze coś innego. No wiem, jak to jest po stronie ukraińskiej, że są te laboratoria, które wszystkie brygady, znaczy nie wszystkie, niektóre brygady mają, prawda, przy linii frontu, analizują na bieżąco, co się zmienia, implementują to w tych kilkuset, zdaje się, tak, rozsianych fabryczkach w różnych miejscach Ukrainie. I to tam działa niesamowicie, a i tak sobie dają sobie radę, ale w ograniczony sposób. Tak? Teraz jak my państwo, które jesteśmy w stanie pokoju, kiedy my tu, prawda, tydzień temu był atak, to my teraz rozmawiamy o tym, że to trzeba, tak, może będzie jakieś zamówienie za jakiś czas. Czy my jesteśmy w stanie jakby doprowadzić do tego, że będziemy mogli reagować szybko również w stosunku do tego, co się nowego pojawia na tym strasznym rynku? Jesteśmy w stanie i tutaj jest piłeczka w grze zarówno po stronie firm, jak i państwa. Po stronie państwa, bo musi absolutnie wspierać bardzo mocno, intensywnie i to nie tylko w sferze deklaratywnej, ale kapitałowo zamówieniami, lokując zamówienia w polskim przemyśle, zarówno prywatnym, jak i publicznym, po to, żeby ten przemysł mógł dostarczać, mógł produkować, miał bazę, miał zaplecze, miał pieniądze na to, żeby te technologie cały czas tutaj rozwijać i je wdrażać, po to, żebyśmy byli chronieni. A z drugiej strony same firmy oczywiście powinny non-stop swoje systemy na Ukrainie testować, wdrażać. Oczywiście najpierw testować, jeśli się sprawdzą, to je wdrażać w większych ilościach. I to da się robić. My jesteśmy przykładem tego. Od ponad 2 lat jesteśmy non-stop na Ukrainie, dostarczamy mnóstwo systemów radarowych, bo Ukraińcy ich chcą, bo z nich korzystają, bo skutecznie przechwytujemy szachedy, orłany, ale także drony FPV. Korzystają z nich na dużą skalę i to się da robić, tylko tam trzeba być. I my tam jesteśmy. My w zasadzie jesteśmy teraz obecni na Ukrainie non-stop. Nasi ludzie szkolą Ukraińców, pomagają wdrażać systemy, bo je na bieżąco dostarczamy. To jest w zasadzie ciągła produkcja idzie pełną parą. I teraz wracając do pytania, czy ten przeciwnik będzie zawsze o krok dalej? No oczywiście przeciwnik będzie próbował być o krok dalej, ale jeśli tam się jest z systemami, tam się na bieżąco te systemy testuje, ulepsza, wdraża, one działają, to cała ta wiedza
unikatowa wiedza, no bo to jest wiedza zdobyta na froncie. Ona tutaj wykorzystana pomoże budować lepsze systemy, takie, które będą skutecznie odpowiadać na te zagrożenia, które są teraz, a też będą za chwilę, no bo jak systemy antydronowe powinny wyglądać, no to dobrze zorientowani ludzie, którzy są w branży, którzy faktycznie działają, których systemy funkcjonują w różnych miejscach i chronią istotne obiekty i biorą udział, no tak naprawdę w walce na froncie, wiedzą, jak to powinno być skonfigurowane. Wiedzą, że muszą to być systemy warstwowe, wiedzą, że warstwa detekcji musi być oparta o wiele sensorów, a sercem tutaj muszą być radary, bo tylko one zapewniają skuteczne wykrywanie w zasadzie każdego drona operującego na dowolnym pułapie i operującego czy to za pomocą sterowania falami radiowymi, czy prowadzonego po światłowodzie, czy po prostu programowanego na misję autonomiczną. To z jednej strony, a z drugiej strony warstwowa neutralizacja, to znaczy taka, gdzie są różne efektory użyte i tutaj oprócz oczywiście zagłuszarek, które nadal są wykorzystywane i będą wykorzystywane, to niezbędne i konieczne jest użycie efektorów kinetycznych. No tutaj mówimy o artylerii lufowej różnych kalibrów, bo stosuje się i armaty 30 mm, no my z tym mamy dobre doświadczenie, które strzelają wtedy amunicją programowalną. No ale ta amunicja nie zawsze jest dostępna, programowalna amunicja jest droga, nie jest tak, że są dostępne jej całe wagony, więc stosuje się też inne, mniejsze kalibry, chociażby schodząc do tak zwanego 50 cala, czyli 12,7 mm, gdzie no, amunicja jest dużo tańsza, jest jej bardzo dużo i ma mniejszy zasięg, ale też może zwalczać i zwalcza skutecznie drony. Przechodząc przez takie tanie rakiety, ziemia-powietrze typu APKWS, one są prowadzone po laserze, namierzane, naprowadzane na cel, są relatywnie tanie, a na pewnie tu mówimy o ogromnej różnicy kosztów w stosunku do systemów wyższych rzędów. I kończąc aż na dronach interceptorach przechwytujących, których zastosowanie też jest już teraz rozpowszechnione na Ukrainie i cały czas rozwijane. Mhm. Ja tylko zadeklaruję jedno, że to nie jest program sponsorowany przez pana firmę, ale pytam o to, bo to uważam, że jest bardzo ważne. Staramy w układzie otwartym, korzystam z wiedzy ludzi, którzy się znają. Państwo się znacie na tym No przy okazji nasze systemy tam są, także mogę po prostu powiedzieć. Ile jest takich producentów, takich systemów w Polsce? Czy do ilu Polska ma dostęp potencjalnie? Znaczy tutaj trzeba sobie, panie redaktorze, odróżnić temat producent, a firma, która coś sprzedaje. Tak, no bo producent rozwija technologię, producent sam zatrudnia własnych inżynierów, naukowców, producent cały czas poprawia te technologie, no tak, żeby nadążać za zmiennością dronów na polu walki. Są firmy, są firmy, które produkują, tak? Są firmy, które produkują zarówno w tej części prywatnej, jak i w części publicznej. Są też firmy, które po prostu przepakowują sprzęt jakiś tam zachodni, powiedzmy, czy izraelski w dużej mierze, przepakowują go, nalepiają jakąś swoją naklejkę i gdzieś tam dostarczają. To oczywiście już jest inny temat, bo takie firmy nigdy nie będą w stanie podążać skutecznie za tym, co się zmienia, nigdy nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej bazy wytwórczej, nigdy nie będą w stanie zapewnić serwisu na odpowiednim poziomie części zamiennych. Tutaj łańcuchy dostaw są wtedy kontrolowane przez kogoś innego. Ale rozumiem, że firmy izraelskie też uczestniczą w tym wyścigu i też ale tam mają bardzo dobre systemy. Oczywiście, że tak. Nikt nie mówi, że nie mają. Nikt nie mówi, że nie mają. Oczywiście mają bardzo dobre. Ile takich systemów powinna mieć Polska, żeby... Taki rząd, bo rozumiem to pewnie precyzyjnych wyliczenia, a może są. Takich systemów Polska powinna mieć, żebyśmy mogli powiedzieć, dobra, na dzisiaj w każdym razie, no bo jutro będzie już inaczej, ale na dzisiaj to jest w miarę okej. Nie mało. A Dużo. Może pan to doprecyzować? Dużo. Nie mało to jest... Znaczy tu zależy, jak się patrzy na jednostkę ogniową, czy baterię. To jest kwestia architektury, w jakiej się te jednostki ogniowe, czy całe baterie konfiguruje, ale takich systemów na pewno potrzeba dużo. 100 000 nie. O tym nikt nie mówi. Natomiast liczby są dość duże, potrzebne. I na pewno pan redaktor zapyta się, czy nas na to stać.
No bo to jest takie naturalne pytanie. Ja wiem, jak kupujemy F-35 i helikoptery, i czołgi, Abramsy i tak dalej, to ja nie mam wątpliwości, że nas na to... Znaczy nie mamy wyjścia, tak? Bo jak dron trafi w jeden budynek w Warszawie, to zapłacimy za to więcej niż za część tego systemu, więc tego pytania nie zadam, ale zapytam how much? Ile, Inaczej- tak, znaczy, żebyśmy sobie mogli wyobrazić, tak? Ile sztuka, ja wiem, że to pewnie jest dużo bardziej skomplikowane, ale na potrzebę prostej nacji, żebyśmy byli w stanie sobie wyobrazić, tak? Że potrzebujemy, teraz przepraszam, to jest mega uproszczę, załóżmy potrzebujemy, nie wiem, 10 000 takich instalacji, jedna kosztuje, nie wiem, ile kosztuje, tak? Czy może pan być o skali mniej więcej, o rzędzie kosztów? Tak, mogę. Zakładając, że korzystamy z różnych systemów, z różnych źródeł. Mogę w odniesieniu do tego, jakie mamy doświadczenia tutaj. Powiem tak, żeby skutecznie obronić bazę lotniczą wojskową. Okej, to nie jest cała granica, tak? Ale to też nie jest jakaś punktowa instalacja. To jest jednak, lotnisko jest obiektem o dość dużych rozmiarach. To koszt wdrożenia takiego warstwowego systemu zwalczającego, wykrywającego i skutecznie zwalczającego drony, to jest mniej więcej koszt 1/3 jednego F-35. Mniej więcej. Mniej więcej. Oczywiście to jest kwestia tego, jak taki system będzie skonfigurowany, ile tam realnie będzie różnych sensorów, różnych efektorów, ale mówimy, to powinno dać pewien obraz. To też nie jest mało, no bo takich miejsc, owszem, lotnisk jest ograniczona liczba. Nie jest mało, ale jest super dużo. No ale ile, dobra, to jakby tak per jednotka, załóżmy, że to jest duża jednostka, tak? Takich jednostek to ile w Polsce powinno No na być? pewno dużo. Na pewno dużo. dużo. Mówimy powyżej 100. Na pewno Powyżej 100. powyżej 100 takich, no nie wiem, baterii, czy... No bo trzeba sobie Czy to powiedzieć... jest koszt kilkudziesięciu samolotów F-35? No, pewnie będziemy wchodzić w takie wartości. I Natomiast to trzeba też sobie... jest potem, rozumiem, że jak się kupuje samolot, znaczy nie kupowałem jeszcze, ale jak się kupuje, to cena, to co się płaci, to jest tam 25% tego, co się zapłaci No, to przez jest kilkadziesiąt lat koszt, to jest używania. kwestia pytania o koszt cyklu życia. Tak. I oczywiście koszt cyklu życia też tutaj jest, natomiast on jest niezmiernie mniejszy od kosztu cyklu życia takiego FA-35. Ale tutaj powiem inaczej, to jest kwestia, ile tak naprawdę trzeba na to spojrzeć, jeśli nie wdrożymy tych systemów, przy czym, jak powiedziałem, ten koszt nie jest horrendalny. On nie jest mały, ale nie jest horrendalny. No to wtedy trzeba sobie powiedzieć, wszystkie F-35, F-16, inne baterie, pewnie Patriota, baterie Kamów, czyli Narew, no bardzo szybko stracimy. One muszą być chronione. I teraz musi być zarówno ten pas granicy chroniony, jak i same obiekty, no bo do ataków niekoniecznie będzie dochodziło do ataków tylko i wyłącznie za pomocą przelotu dronów przez granicę. Tutaj przecież można, tak jak Ukraińcy zrobili akcję pajęczyna, tak? Czy Izrael zrobił w Iranie. Tam użyto lokalnie małych dronów, które były wypuszczane z jakichś tirów, z jakichś tam furgonetek i one były użyte do tego, żeby z zaskoczenia zaatakować i skutecznie to zarówno Ukraińcy, jak i Izrael zrobili, odpowiednio w Rosji i w Iranie, zaatakować istotne instalacje. No trzeba powiedzieć, że przecież w ciągu jednego dnia, czy tak naprawdę pół godziny, 30 minut, Ukraińcy zniszczyli 20% lotnictwa strategicznego, bombowego w Federacji Rosyjskiej. No to są ogromne koszty. No, na coś takiego nie można dopuścić do sytuacji, że w tym momencie, kiedy wydajemy setki miliardów złotych na dozbrojenie się, co trzeba czynić, bo całe to uzbrojenie jest konieczne i niezbędne, czy to na obronę przeciwlotniczą, czy na czołgi, czy na wozy pancerne, czy na artylerię lufową, rakietową i tak dalej, te wszystkie koszty trzeba ponosić. I teraz ponosząc wszystkie te koszty i tego nie chroniąc, nie broniąc, Jasne. to nie wróży dobrze, Ale nie wróży jest bardzo to... źle. Ja wiem, że to trzeba wydawać, ale też żebyśmy wiedzieli ile, to tak szybko sprawdziłem. W sklepie F-35 chodzi po 87 milionów dolarów. Myśmy zamawiali 32 samoloty. Wartość tej umowy to jest 4,6 miliarda dolarów. To mniej więcej, rozumiem, że to jest około 50, to jest mniej więcej 20 miliardów złotych, tak? No tak. To jest Szybko to, co... pan redaktor dobrze policzył. Tak, są narzędzia, które... Ta wiedza jest w internecie oczywiście, Tak, to jest raczej, tak bym powiedział, jest dostępna.
Dobra, to I teraz... pewnie nie trzeba przekonywać naszych widzów, słuchaczy, że jakby musimy to wydać. Nie jest pan ministrem finansów, więc nie będziemy mówić, co tu trzeba uciąć, czy zrobić podatek wojenny na takie rzeczy. Pytanie, jak szybko jesteśmy w stanie? Załóżmy, dobra, będzie decyzja ogólnonarodowa, czy rządowa, tak wydajemy. To jak szybko jesteśmy w stanie to wyprodukować? Angażując dobry przemysł polski, zarówno prywatny, jak i publiczny, absolutnie jestem przekonany o tym, że jesteśmy w stanie szybko dostarczać z pierwszymi dostawami po około 6 miesiącach. Do 6 miesięcy, powiedzmy, bo pewne rzeczy można... Pierwsze sztuki. Tak, do 6 miesięcy. Nie po 6 miesiącach, a do 6 miesięcy pierwszych ileś tam sztuk, już nie wnikając w szczegóły, można dostarczyć. Teraz odpowiednio fazując taki program, który by wzmacniał odporność naszej granicy i ochronę tutaj obiektów, rozkładając go na odpowiedni czasokres, to nie wiem, kilku lat, sukcesywnie co kilka miesięcy można dostarczać i to jest absolutnie rabialne. Systemy, które będą chronić granice, będą chronić też obiekty infrastruktury, w oparciu o działania tutaj oczywiście polskiego przemysłu, suplementując się dostawami tych powiedzmy efektorów czy urządzeń, którymi tutaj polska gospodarka, których nie może wyprodukować. To jest jasne, że tutaj współpraca z zagranicznymi partnerami musi być i będzie. To jest też oczywiste. Jak długo cały ten proces, załóżmy to, określimy sobie, że to jest ta liczba, tak? Jest tam ich potrzeba ileś, żeby ochronić lotnisko, infrastrukturę krytyczną, granicę. Ta perspektywa czasowa zabezpieczenia całości, to jest... Kilka lat. Kilka w sensie 2 czy 9? Kilka lat. Nie, 9 nie, absolutnie nie. To są te mniejsze cyfry, jeśli chodzi o kilka. Natomiast powiedzmy sobie, to nie będzie po kilku latach, czyli nic nie będziemy mieli i nagle będzie jak w elektronice skok Heaviside'a, nagle wszystko wiedzie. Nie, to będzie stopniowo, sukcesywnie dostarczane. Już mówię, pierwsze dostawy są absolutnie możliwe do 6 miesięcy od podpisania stosownych kontraktów, umów i rozpoczęcia działań. Gdzie pan widzi największe zagrożenia dla możliwości realizacji tego projektu? Patrząc na to, jak funkcjonowało polskie zamówienia, polski stosunek do przemysłu zbrojeniowego, no to przeciętny polski decydent, który brał udział w tym procesie, no to bezpiecznie wolał zamówić to w Stanach Zjednoczonych, w Korei, bo go nikt za to, bo to będzie naturalne, nawet jeśli to kosztuje niewyobrażalne dla nas pieniądze, albo w polskiej grupie zbrojeniowej, która funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, niż przypadkiem zawrzeć umowę z prywatną firmą, bo może być narażony na zarzuty o korupcję, o jakieś podejrzane działania, tak, poza tym rozmaite siły działają na rzecz, które w czyimś interesie działają na rzecz tego, żeby polski przemysł polski prywatny przemysł tego wyeliminować. Działalność lobbystów tych wewnątrz i tych zagranicznych jest ogromna, no bo pieniądze też do wydania są ogromne. I to oczywiście, można sobie powiedzieć, doraźnie można wydawać i się wydaje sumy pieniędzy. I oczywiście nadal będziemy je wydawać, bo trzeba sobie powiedzieć, że pewnego sprzętu w Polsce nie wyprodukujemy. Jego nie produkowaliśmy, nie wiem, czy to myśliwców, czy rakiet typu Patriot. Tego w Polsce nigdy nie robiliśmy, i robić nie będziemy, to trzeba sobie wprost powiedzieć. I ten sprzęt absolutnie trzeba kupować. Natomiast tam, gdzie baza wytwórcza, baza technologiczna w Polsce jest, czy może być szybko rozwinięta, rozbudowana, to absolutnie nie ma innej drogi, jak głębokie inwestowanie w rozwój polskiego przemysłu wytwórczego, zbrojeniowego, zarówno prywatnego, jak i publicznego, bo tutaj musi być pełna synergia działania między stroną prywatną a publiczną, po to, żeby zbudować tą bazę, która zapewni to bezpieczeństwo strategiczne, bezpieczeństwo dostaw, bezpieczeństwo rozwoju technologii, zabezpieczenie łańcuchów dostaw, zabezpieczenie później dostarczania części zamiennych, czyli całego serwisu, który się dysponuje i rozwoju technologii tak, żeby podążały za tym, co się zmienia. I tutaj nie może być drogi na skróty. Tutaj politycy... Ja myślę, że to zrozumienie absolutnie już jest. Teraz jest gorąca debata publiczna i to po obu stronach. Tutaj nie ma chyba już dyskusji z tym, że tego nie powinno się robić. Tu wszyscy mówią, łącznie widziałem dzisiaj tweeta od pana premiera, gdzie mówił, że budowanie na fundamencie patriotycznym jest czymś oczywistym i niezbędnym i koniecznym i będzie robione w Polsce, bo patrząc na lata
jak to historycznie miało miejsce 500 ostatnich lat historii rozwoju ludzkości, no to tylko te państwa przeżywały, czy funkcjonowały, czy jakoś tam miały ekspansję, które potrafiły zabezpieczyć w długim terminie wysiłek wojenny, a on był zależny bezpośrednio od możliwości, od własnej rozbudowanej bazy wytwórczej, bazy produkcyjnej. I jeśli ta baza wytwórcza, baza produkcyjna tu jest na miejscu faktycznie, zarówno po stronie prywatnej, jak i publicznej, to bezpieczeństwo państwa będzie gwarantowane, będziemy odporni. I tu chciałbym też powiedzieć o jednej rzeczy. Tu faktycznie trzeba inwestować w dobre, czy trzeba składać zamówienia w dobrych polskich spółkach technologicznych, zarówno prywatnych, jak i publicznych, ale faktycznie polskich. Żeby nie iść na skróty, nie robić zakupów wszędzie, gdzie można u zewnętrznych partnerów, tam, gdzie się nie powinno, to nie powinno się tego robić. I też nie robić zakupów, czy stawiać na spółki, które tu w Polsce, nie wiem, sprzedają się jako polskie, a tak naprawdę są zagranicznymi, gdzie większościowy kapitał jest, nie wiem, zagraniczny, chociażby mam na myśli tutaj, żeby konkretny przykład podać, spółka ISAI, tak? Mówi się tutaj lokalnie, mówi się spółka polska, no ale tam jest dobra spółka, trzeba powiedzieć, oni robią świetne produkty. Znakomita, to jest znakomita spółka. Założył ją Polak, CEO jest Polak, świetną robotę zrobił, absolutnie szapoba. Ale w Polsce też mają... Oddział mają. Tak, oddział, pracują tutaj inżynierowie. Zgadza się. Natomiast jest kapitałem zachodni, tam jest według wiedzy 80% chyba kapitału amerykańskiego. No i tak naprawdę jak się popatrzy na nich, to wszędzie za granicą tam mówią, jesteśmy spółką fińską lub fińsko-amerykańską, a może amerykańską. Więc tutaj trzeba unikać tych dróg na skróty, trzeba faktycznie inwestować w kapitał lokalny. Ale tu ja będę bronił, znaczy uważam, że są polskie firmy. Jest masę polskich firm, które tu się rodzą, do których jakby z braku kapitału, tak, możliwości rozwoju wchodzą też firmy zagraniczne, czy kapitał zagraniczny. No ale warto jest, żeby te rzeczy rozwijać. Nawet jeżeli mamy 20%, to jest aż 20% w fantastycznej firmie. No, tam akurat polskiego kapitału nie ma 20%. Polskiego jest chyba na poziomie procenta, czy jakoś tak. Ogólnie tak, ale nie powinno być drogi na skróty i powinna być tutaj pełna transparentność i tak naprawdę wydawanie pieniędzy w przemyśle lokalnym, który ma lokalną bazę wytwórczą, który tutaj funkcjonuje, który ma flagę polską, no bo on będzie gwarantował to bezpieczeństwo strategiczne Polski. Oczywiście tam, gdzie ten przemysł lokalny, prywatny i publiczny może skutecznie produkować. No bo mówię, patriotów nie będziemy produkować nigdy. To jest oczywiste. Nikt nie mówi o tym, że będziemy tu porywać się na patrioty. No tak, ale ja też ja rozumiem, dlaczego pan to mówi. Reprezentuje pan firmę polską i tak mówi pan też w swoim interesie, ale też uważam, że w sytuacji, w której tak samo jak jeżeli jest polska firma, która produkuje jakieś elementy, które mogą być wykorzystywane w systemie Patriot, tak jak one tam, nie wiem, na Jelczach mają jeździć, prawda, no to fantastycznie. To powinniśmy to wspierać. Oczywiście, że tak. I każde miejsce, gdzie jest polska myśl, chociaż kawałek kapitału, warto, żebyśmy wykorzystywali, zwłaszcza jeśli jest dostępny i dobry. Tak, zgadzam się z tym. Jak duży jest ten rynek tutaj, tych firm, które są pańską konkurencją? Polski czy światowy? I takich. Bo najpierw polskich. Rynek polskich firm nie jest duży, bo tutaj producentów tak naprawdę, prawdziwych producentów systemów, którzy nie przepakowują tylko sprzętu zachodniego czy izraelskiego, no to praktycznie nie ma. Natomiast światowy oczywiście jest, bo czym on jest zdeterminowany? No tym, że jest ogromny popyt na systemy antydronowe. I tak jak jeszcze 10 lat temu, kiedy z kolegą zakładaliśmy firmę, to systemy antydronowe, czy walka z dronami była pewną ciekawostką na całym świecie. Nie tylko w Polsce, to było na całym świecie. Każdy przyglądał się, mówił, fajne, interesujące, zobaczymy jak się będzie rozwijać. Taka, powiedzmy, ciekawostka. To w tym momencie absolutnie systemy antydronowe są i będą wdrażane w ogromnych ilościach na całym świecie. I tak naprawdę, jak się spojrzy na jakikolwiek konflikt, czy taki pełnoskalowy, jak jest na Ukrainie w tym momencie, czy jakieś mniejsze konflikty, tam wszędzie są drony od razu używane bardzo skutecznie i ta strona, która nie posiada odpowiednich systemów antydronowych, niestety przegrywa i ta strona, która nie zabezpiecza swojej infrastruktury krytycznej przeciwko dronom w odpowiedni sposób, też przegrywa. Także ten rynek rośnie z ogromną dynamiką. Jaka jest jego wartość? Nie wiem.
nie wiem, jest ogromna. Ona się zmienia codziennie, bo rośnie świadomość, że trzeba to wdrażać. Pojawiają się firmy, które dostarczają systemy. No i to jest duży rynek, tak. To jest ogromny rynek. Miejmy nadzieję, że polskie państwo będzie mogło jak najlepiej wykorzystać i firmy, przede wszystkim firmy polskie, ale również inne, które współpracują, które są związane z Polską, bo jednak będę bronił tego typu firm. Uważam, że mamy jako Polska również w tym interes, żeby je rozwijać. Zresztą do ISA wyszło też Bank Gospodarstwa Krajowego zakupił, ale najważniejsze jest to, żebyśmy szybko byli w stanie zbudować odporność i to jest kluczowe. Zdecydowanie tak. Tutaj drobną cegiełkę dokładamy. Od 10 lat walczymy na tym rynku bardzo mocno. No, nasze systemy są wykorzystywane na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, w siłach zbrojnych RP też. No, musi to wszystko być na większą skalę. Jest pełne zrozumienie, mam wrażenie, no, jestem przekonany o tym u polityków i to będzie robione, bo tu jest zrozumienie i zgoda ponad podziałami partyjnymi. Tu nie wiem, czy na jakąkolwiek stronę się nie spojrzy, wszyscy mówią tak, to jest potrzebne, trzeba wspierać, trzeba rozwijać, budować to na fundamencie polskim, no bo nie ma innej drogi, panie redaktorze. Jeśli to nie będzie budowane na fundamencie polskim, no to nasz wysiłek, te inwestycje, ogromne setki miliardów, które idą, to w ciągu tygodnia, 2 zostaną zaprzepaszczone. No po prostu trzeba chronić się przed dronami, trzeba to robić tam, gdzie można, w jak największym stopniu w oparciu o polską myśl techniczną, technologiczną, zarówno z tej strony prywatnej, jak i publicznej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję, panie redaktorze. Radosław Piesiewicz, Advanced Protection System, czyli APS. Bardzo dziękuję. Dzięki. To wszystko. Napiszcie państwo w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy wierzycie w to, że polskie państwo jest w stanie zdobyć się na ten wysiłek i sprawnie zarządzić tym całym procesem, żebyśmy jak najszybciej byli bardziej bezpieczni niż jesteśmy. Dzięki. Wspierajcie Układ Otwarty na Patronite. Link do mojego profilu znajdziecie pod nagraniem. Dzięki, do widzenia. Nagraj to w blisko.